Dzień dobry, to znowu ja. Dzisiaj będziemy kontynuować składanie 1GFE. Tutaj mamy nasz blok, który pokazywałem już na poprzednim filmie. Ten blok jest rozwiercony, ma zrobioną płaszczyznę, rozwiercone wszystkie magistrale olejowe, jest umyty po wszelkich obróbkach i teraz były ostatnio lekkie pretensje, że to bardzo głupi i odważny pomysł wiercić magistralę olejową. Te magistrale są zamykane od dwóch stron. Tu są korki w tym bloku z obydwu stron i te magistrale da się bez problemu wyczyścić. Więc mamy nasz rozwiercony blok i będziemy go powoli składać. Pokażę Wam co i jak krok po kroku. Taki mały disclaimer, jest to chyba ostatni film w tym roku, więc dzięki wszystkim za followowanie, za subskrybowanie, za oglądanie tego gówna, które ja nagrywam. Wam życzę smacznego solnika, szczęśliwego nowego roku, żebyście kupowali więcej części ode mnie, a następna część składania silnika pojawi się albo 1 albo 2 stycznia. I postaram się przyspieszyć to, co zacząłem składać jakiś miesiąc temu. Więc miłego oglądania i widzimy się w następnym odcinku. Składanie bloku jak zawsze trzeba zacząć od wrzucenia do niego wału. No i teraz, żeby wsadzić wał, wiadomo, trzeba wsadzić panewki i zmierzyć wszystkie luzy na panewkach. Luzy można zmierzyć albo za pomocą czujnika zegarowego średnicówki, albo za pomocą plastic gauge'a. Do tego mamy taką kartkę, która pokazuje nam wymiar i takie kawałki wosku, które przykleja się na wał i skręca to na konkretny moment. To nam się rozprasowuje i za pomocą tego przymiaru jesteśmy w stanie stwierdzić, w jakim zakresie luzu jesteśmy. Luzy są opisane w serwisówce, to jakie powinny mieć i od czego trzeba zacząć. Przede wszystkim łoża powinny być suche, czyli jak zakładacie panewkę, to tutaj powinno być sucho, czysto, nie powinno być niczego, bo olej ma pracować na panewce, a nie pod panewką. Wszyscy mówią, że sobie wyciśnie, ale teoretycznie go tam nie powinno być i jak to panewka jest wciśnięta, wprasowana w ten blok, to ten olej się tam za bardzo nie dostaje. Dostaje się dopiero w momencie, gdy ją wyciągniecie. No i mamy jeszcze 3 rodzaje panewek w silniku. Mamy panewki główne, mamy panewki oporowe, które są tutaj, trzymają nam wał, żeby nie przesuwał nam się do przodu i do tyłu bloku, żeby siedział w jednym miejscu. No i wiadomo, panewki korbowodowe. Zacząć musimy oczywiście od panewek głównych, inaczej się nie da. Jak sobie zobaczycie, to ta panewka jest szersza i ta szersza panewka to jest panewka na pierwszą stopę wału. Szersza jest tylko jedna, ma inaczej zamki zrobione niż cała reszta. Nie da się wsadzić tego odwrotnie. I panewkę, jak wsadzacie w blok, zaczynacie sobie od zamka, ustalacie sobie jedną stronę i wciskacie ją za drugą stronę do końca. Panewki z rowkiem, bo to jest rowek na olej, idą zawsze w blok. Chyba że wszystkie mają rowek, to wtedy bez znaczenia, ale zazwyczaj tylko górna panewka ma rowek. Ona idzie zawsze w blok, bo z bloku kanały zasilają nam wał w olej. W blok trzeba wsadzić jeszcze koniecznie panewkę oporową i tak samo są dwie w tym silniku, jest górna i dolna. Górna ma ząbek i ona idzie w stopę wału, dolna jest po prostu taką połówką. W 1G akurat oporowe są na samym środku silnika i wsadzacie je tymi wycięciami w stronę wału, bo te nacięcia mają za zadanie dostarczać olej do tej płaszczyźni, żeby ona się tutaj nie zatarła. Najłatwiej zamontować jest ją wkleić, że tak to ujmę, na olej do składania silników, bo one sobie lubią wypaść. Chyba że się po prostu trzymają, to można je wsadzić i wtedy wsunąć w wał. Ale kapka oleju do składania silników tutaj akurat pomaga, żeby utrzymać ją na miejscu i nie zniszczyć jej przy wkładaniu wału. No co, nic się nie stało. Nie wybuchł.
No i dobra, jak mamy wsadzone wszystkie panewki, to możemy położyć wał. Ważne, żeby wał był, tak jak cała reszta, czysty. To ma być dość sterylne środowisko. I możemy położyć sobie tutaj nasz wał krobowy. Dobra, mam nasz wał. Co ciekawe, jest to kuty stalowy wał. Wkładając wał, pamiętajcie, żeby to zrobić równo i prosto. Nie kręcić nim, nie przechylać go, tylko wsunąć go z góry na dół. Dubel! Obie wypadły? Tak. Przyczyścisz mi je? Przetrzyj mi szmatą. No przecież ma to, że się zaraz odgoił, nie da. Tam masz szmatki. Bo nie tak. Podejście numer 2. No przy pierwszym wypadły panewki. Nie to żeby same, po prostu dokładniej, po prostu jestem debilem i źle to wsadziłem. I teraz tak, żeby zmierzyć sobie luzy na głównych panewkach, musimy przykleić sobie plastic gauge'a. To jest taka woskowa nitka, która się rozprasowuje w momencie, gdy dokręcacie stopę i to się przykleja w poprzek. W poprzek czopów wału. Czyli dokładnie w ten sposób. Układacie sobie taką małą niteczkę na każdym czopie. Jak macie już ułożone te niteczki plastic gauge'a, to teraz trzeba założyć wszystkie stopy wału razem z panewkami i skręcić to na moment taki, jak podaje nam serwisówka, żeby to się trzymało. Z rzeczy ważnych absolutnie nie wolno kręcić wałem, czyli skręcacie sobie stopy, one będą wchodziły bardzo ciasno w blok, tym trzeba załapać. Legalnym jest puknąć ją młotkiem, żeby siadła na miejscu. Z rzeczy, na które musicie uważać składając silnik, to stopy są ponumerowane, a jak nie są ponumerowane, to powinniście zrobić to sami, żeby stopa trafiła dokładnie w to samo miejsce, w którym była, ponieważ to łoże jest osiowane dopiero po skręceniu tego do kupy, więc jeśli założycie stopę w inne miejsce, to na 99% ona będzie przesunięta względem łoża i będziecie mieć tak praktycznie jakby jajo. To spowoduje od razu, że panewka umrze przy pierwszym odpaleniu. Stopy są ponumerowane i powinny być ustawione też w dokładnie ten sam kierunek. Toyota ma o tyle dobrze, że fabrycznie odlała w sumie strzałki w stopach i fabrycznie numeruje wszystkie tak, jak powinny być. Tu mamy numer 6. Wyjątkiem jest nieponumerowana 4, ale ona jest inna niż cała reszta. Pierwsza w sumie też mogłaby być nienumerowana, ale jest, bo jest szersza. 4 ma wyfrezowane te łoża pod panewki oporowe. Chyba nie uwierzycie, co odjebałem. Wsadziłem stopa bez panewki. Myślę, że to by się mogło nie kręcić. Znaczy kręciłoby się, ale mogłoby nie mieć ciśnienia oleju. I teraz jak macie klucz udarowy, taki około 300 N, to na 6 długa to jest dokładnie ta siła, którą potrzebujecie.
tak naprawdę to żartowałem. Trzeba stopy główne dokręcić na 60 Nm, z tego co pamiętam. 56. I mamy nasze 6 dyszek. Co jest ważne, jeśli dokręcacie coś na moment, to powinniście zrobić to jednym równym pociągnięciem ręki, z tego względu, że jak się zatrzymacie, to starcie statyczne jest zazwyczaj większe niż moment dokręcenia śruby i nie będziecie w stanie zobaczyć, jaki był rzeczywisty moment do okręcenia. Dobra, dokręciliśmy nasz wał i teraz musimy go od razu odkręcić, bez obracania, żeby zobaczyć, jakie luzy wyszły nam na panewkach. No i dobra, jak odkręcicie już stopy wału, to bierzecie sobie ten papierek, który macie od Plastic Gage'a w zestawie i na nim są zaznaczone różne szerokości tego paska. Przykładacie sobie to w najszerszym punkcie tego rozgniecionego paska i porównujecie z liczbą, która jest na pasku. Pasowanie na panewkach korbowodowych w 1G poza numerem 4 to jest od 0,020 do 0,038 mm. 0,038 mm to jest ten pasek i w najszerszym punkcie no jesteśmy w sumie w normie. Trzeba sprawdzić wszystkie po kolei. Stopa numer 4 ma trochę inne pasowanie. Z rzeczy ważnych po sprawdzeniu luzów trzeba absolutnie to wszystko zmyć. Tutaj nic nie powinno nam zostać. Stopa numer 4 w 1G ma pasowanie do 0,50 i w sumie też jesteśmy w specu. Teraz trzeba to wszystko dokładnie wyczyścić i można skręcić wał na gotowo. No pod warunkiem, że wszystko mieści się w normie. Jeśli się nie mieści w normie, to macie problem. Trzeba byłoby wtedy zrobić tak naprawdę nadwymiar. Z doświadczenia, jeśli Toyota ma trochę większe luzy niż to, co jest podane w serwisówce, czyli są tam do 500, to kompletnie nic się nie stanie, ten silnik będzie chodził bez problemu. Wał po wyczyszczeniu resztek Plastic Gage'a trafia z powrotem do bloku. Musimy sobie wyczyścić jeszcze panewy. Musimy wyczyścić sobie jeszcze panewki, bo na nich też Plastic Gage został. Musimy wyczyścić to, benzyna ekstrakcyjna bez problemu to zmywa. Wyczyścić to i skręcić wał docelowo na moment i zrobić jeszcze jeden pomiar. Ja wiem, że on będzie dobrze, bo nigdy nie wychodzi źle, ale pokażę Wam, jak zmierzyć jeszcze luz osiowy wału. Przed skręceniem śrub na moment posmarujcie sobie łby od spodu olejem. Najlepszy jest do tego Smar ARP, ale chyba już nie mam. To samo można zrobić olejem, zresztą nawet to jest w serwisówce napisane. Ja mam tutaj olej do składania silników, do montażu, więc posmaruję wszystkie łby od spodu. Oj, to jest to, o czym mówiłem. Jeśli zatrzymaliście przed momentem dokręcenia i
Następny ruch zaczyna się od tego, że dynamometr Wam klika. To znaczy, że ta śruba nie jest na momencie, tylko trochę wcześniej. Trzeba ją zluzować i pociągnąć jeszcze raz, bo tarcie statyczne przekłamuje Wam pomiar. Dobra, mamy dokręcony nasz wał i teraz pierwszą rzeczą, którą trzeba jeszcze sprawdzić, to jest to, czy on się w ogóle kręci. Jeśli się kręci lekko ręką, bez żadnych poważnych oporów, takich większych, czy te opory, które powoduje nam bardzo mocno lepki olej, to wszystko będzie ok. Jeśli czujecie jakiś mechaniczny opór na wale, to znaczy, że jest tragedia i coś jest nie w osi. I teraz trzeba byłoby wtedy to zmierzyć, ale tego i tak nie zrobicie bez poważnych oborówek, czyli na przykład osiewania łoża. Musimy zmierzyć sobie jeszcze jedną rzecz i to jest luz wzdłużny wału. Mierzy się to za pomocą czujnika zegarowego. Musimy sobie zamontować go gdzieś tutaj do bloku na magnesie i złapać zegarówką jedną z podpór wału lub tylną płaszczyznę, tą, do której przykręcamy zamach. Dobra, mamy naszą zegarówkę na magnetyku zamocowaną z tyłu bloku. Sam czujnik dotyka nam tylnej płaszczyzny wału. Musimy sobie ustawić tylko 0 na wskazówce. No, jesteśmy w okolicy 0. Dobra, jest akceptowalnie. I teraz co potrzebujemy? Teraz potrzebujemy czegoś, czym będziemy mogli pchnąć nasz wał w tył. Może to być duży śrubokręt, może to być jakiś łom. Musimy wsadzić sobie to między stopę wału a wał i przesunąć wał do tyłu i do przodu. Norma dla luzu na wale to jest od 0,020 mm do 0,221, czyli od 200 do 2 dych. W tej chwili jesteśmy na minus 8 od 0 i dochodzimy do plus 2 do 0, czyli mamy dyszkę luzu, jesteśmy centralnie w środku normy. Wszystko jest ok. Jak widzicie, wał mamy już wsadzony, kręci się lekko, wszystkie pomiary są w normie, wszystkie wymiary są w normie. Możemy zabrać się za składanie drugiej strony tego bloku, czyli wsadzenie tłoków i korbowodów. Trzeba będzie też zmierzyć luzy na korbowodach, ale robi się to dokładnie tak samo jak na panewkach głównych. Co musimy zrobić? Musimy zmierzyć jeszcze pasowania tłoków do tulei. Musimy ustawić przerwy na pierścieniach i wsadzić to wszystko do kupy. Ale to pokażę Wam już w następnych odcinkach. Na razie to by było na tyle i do zobaczenia. Cześć!